Siemano, witam wszystkich. Nadszedł ten dzień, że tak powiem. Nietypowy obrazek za mną, bo auto stoi na wadze i nie jedzie na złom, spokojnie. Auto stoi na wadze, dlatego że chcę się dokładnie dowiedzieć, jak widzicie, 1705 tak, 1705 kg waży samochód, bo będzie wymiana baterii. Tutaj jest bateria teraz nominał fabryczny, to jest 22 kWh, ale on tam chyba nigdy więcej jak te 18 kWh z siebie nie wypluła. U mnie to było już 17, ale to od pełnego do rozładowania. A teraz będzie założona tutaj bateria 38 kWh, także dwukrotnie większa. I te 38 to ma być jej nominał, czy już taki użytkowy, także to się wszystko sprawdzi. Czyli co? Zaczynamy projekt elektryczny Renault Kangoo 300 Plus, czyli z tej baterii chcę zrobić nominał 300 km. Oczywiście to w normalnych warunkach będzie pewnie w zimie 200 km, jak przy każdym aucie elektrycznym, ale jak producent deklaruje, że jego auto ma zasięg na przykład 300 km i w określonych warunkach idzie zrobić te 300 km, to ja też myślę zrobić, a może i nawet więcej zrobię. Także będą testy, jak będzie przynajmniej 20 stopni, nie będzie używane ogrzewanie ani chłodzenie, tylko sama jazda. Czemu nie, da się zrobić, a resztę zobaczymy. Także zaczynamy. Czekam na Huberta, wjeżdżamy do kolegi na warsztat. Lecimy z wymianą, dosłownie wymianą baterii, bo ta będzie bateria wyciągnięta, a będzie włożony custom od Pawła, Paweł Drozd. Wszystko będzie w opisie filmu oczywiście, który po prostu zbudował większą baterię do Kangura, maksymalnie wielką, jaka się udała zmieścić do tej puszki, która tu jest oryginalna. Także lecimy z tematem. Majster idzie palić. Tylko popluć. Nie tylko popluć. Dobra, tak. Nic nie widzę. Bo pod światło. Jest w górze? Jest. Jest w górze jeden. Także to nie będzie. Instrukcja obsługi. Ja zacząłem od wagi. Film. Zacząłeś od wagi? Tak. A i później go przeważyć. 1705 kg. Zobaczymy co jest. Także no. Czy tu? Bo bateria jest tutaj. To jest to samo. Opakowanie jest to samo, tylko w środku jest co innego. W środku jest więcej energii. 2 razy więcej, a zobaczymy ile tak na pewno będzie, nie? Czyli tutaj jest taki specjalistyczny stojak do montażu i cała reszta. I to jest tajne przezpoufne. Później by za dużo było płaczu i innych rzeczy. Czyli co? Wyciąga się tą baterię. Całą baterię oczywiście, nie grzebiemy w środku, a nic nie robimy i wkładamy drugą. Tutaj jak w tym samochodziku na baterię. Wymieniasz baterię na baterię i jedziesz. A taka ciekawostka, ja zapomniałem, jak Drozd ma na imię. Paweł mówił, że Fluence to miał, chyba miał automatyczne nawet wymiatanie baterii. Mówił, że Renault Fluence właśnie to też, to jest ten rocznik co Kangoo, bo ono był to, Fluence, jeszcze tam parę było. Że też było coś z automatu robione, że się baterię wkładało, wymiętało, tylko za szybko ta historia. Chyba za szybko to zrobili. Teraz to jest popularne, a przedtem nie. Dobra, bierzemy się za wymianę. Majster dokręca śruby. Także bateria wymieniona. Małżonką Maty. Chcesz być na YouTubie czy a? Nie. Nie, chcę być moja małżonka. Dobra, także jest wymieniona stara Nie, proszę paleta, kurier i do pana Drozda na oddawajkę. Tutaj dynamometr, jak chrupnie w tym w nadgarstku, znaczy, że jest 30 newtonów. Bo ja mam tutaj cudów, nie ma z wymianą baterii. A to chyba nie jest tajemnica, nie? Poliszynela. Tu macie bezpiecznik. Tu jeszcze u mnie, tu jest chyba komunikacja czy coś tam. 6 śrub. 6 albo 7 śrub. I tu mamy wtyk bateryjny. No i tyle, śruby odkręcacie, bateria w dół do góry. I tyle, no. Także cudów nie ma, nie? Teraz ten temat. No dobra, spinamy. Teraz Huberta magia. I chyba się widzimy w następnej scenie, gdzie? A, jeszcze trzeba oficjalnie zrobić namaszczenie, że tak powiem. Bo jedno zostało już zrobione. Jedno namaszczenie jest, a tutaj będzie EV Workshop z drugiej strony. Także to musi być.
I takie jeszcze pytanko, jakby ktoś miał, bo u mnie akurat nie ma osłony bezpiecznika, do Kangu, do drugiej Kangu 2, czy w innych też występuje taka osłona? Panie majster. Z tej baterii właśnie taka osłona, bo tutaj niestety ja nie miałem, bo to jest z innego i muszę oddać. Także jakby ktoś miał, to niech da znać. Jak mówiłem, drugie namaszczenie wjechało, także oficjalnie projekt 300 Plus już, że tak powiem, rozpoczęty. Wczoraj bateria wymieniona, uruchomione. Oczywiście tutaj jeszcze została dołożona magia Huberta, także tutaj jest schowana cała elektronika, bo trzeba było się i podkana wpiąć, podliczniki i takie sprawy. To nie chodzi o kasowanie, że tak powiem, zasięgu, zmniejszanie albo cosik, tylko o komunikację, żeby właśnie licznik zaczął lepiej pokazywać, bo niestety logika Renault jest tragiczna i jeszcze jest do dopracowania. Tutaj taki podstawowy wyświetlacz, na które są informacje, które mnie interesują najbardziej, czyli SOC. Tutaj znaczy, to jest procent po prostu naładowania i on się zgrywa razem z wskazówką, także to jest fajnie. Tutaj mamy oczywiście na ogniwach, jakie są napięcia maksymalne, minimalne. Zobaczcie, bateria jest naładowana do pełna i to jest na pewno, to nie jest możliwość górna tych ogniw. Na razie są bezpieczne nastawy, także jak widzicie mamy 4,1 V i 20 mV rozjazdu na 96 ogniw, także tu rozjazdu praktycznie nie ma żadnego. Temperatura baterii to jest 5 stopni. Tutaj mamy alarmy różne, także ja tego się też będę po czasie jeszcze uczył. A bardziej chodzi na dole baterii chyba, kiedy są ograniczenia. No i teraz nam auto deklaruje 208 km, przed chwilą deklarowało 228 km, także ten licznik, no on teraz głupi jest, bo ja mam zresetowane wszystko, także do wyjazdu widzicie, wszystko jest poresetowane. Pierwsze kilometry pokazały, że wszystko działa prawidłowo. Także tak, na wagę, nie wiem czy mówiłem, zaraz jadę na wagę i później lecimy w trasę. Dzisiaj wyjazd oczywiście na schronisko i teraz będą testy nie zasięgu, tylko właśnie wyciągania kilowatogodzin z baterii, czyli będzie jazda na grzałkach i będzie jazda nieekonomiczna i tutaj jeszcze te górki, nie górki, bo bateria teraz, że tak powiem, musi dostać w dupę, żeby jeszcze ewentualne jakieś tam niedociągnięcia wyszły. Raczej nie powinno tutaj żadnych być niespodzianek, ale trzeba przetestować mocno, a później będziemy szukać zasięgu tak naprawdę. I jest potencjał na te 300 km leci, a może i nawet i więcej, zobaczymy. Także jak na razie wszystko na plus i co? Widzimy się na wadze. Powiem wam, tak cię uśmiałem, że aż mnie kaszel zaczął dusić. Jestem na wadze, słuchajcie, na tej samej co wczoraj, ale to co zobaczyłem, ja się tego nie spodziewałem, powiem wam, rąbłem śmiechem. Patrzcie co tutaj jest na wadze. Zobaczcie, 1690 kg jest na wadze. Wczoraj ważyliśmy go, nic nie jest, wszystko w nim leży tak jak leżało, bo to jest dla mnie bardzo ważne, waga baterii. Wczoraj z fabryczną baterią, którą ma no te 18-19 kWh, jak było z fabryki centralnie, nie? Ale ja tutaj tak liczę teraz te 17 kWh, ważyło auto 1705 kg, a teraz z baterią 38 kWh waży 1690 kg. No to tego się nikt nie spodziewał. Wszyscy w shortsach, jak rzucałem shortsy, o to będzie w ogóle DMC przekroczy, szmery, bajery. Zobaczcie jaka jest różnica w technologii. To auto ma 13 lat, to jest 2012 rok, a ogniwa są chyba, no teraz te najnowsze praktycznie, może z tamtego roku włożone. Najnowsza technologia. Ile jest gęstości, a ile mniej wagi. Powiem wam, rozwaliło mnie to. Także co? Widzimy się na starcie testu. Dobra, ekipa gotowa. Córuś się tam gdzieś schowała. Lecimy, teścik. Także ciśniemy bateryjkę. Na grzałeczkach leci. Jeszcze chwileczkę tutaj piecem trzeba zagrzać powietrznym, bo jednak na start, żeby było ciepło. No i kurde, i wy tu nic nie widzicie.
A nawet coś widać. Dobra, wszystko jest 100%. Mnie interesuje najbardziej to. Czyli ruszyłem, zobaczcie jakie średnie spalanie. Zużycie. Ile kilowatogodzin uda się wyciągnąć z baterii. To mnie najbardziej interesuje. A później zużycie będzie zależne od ilości kilometrów i całej reszty. Dobra, lecimy. Dobra, mamy pierwszy przystanek. Także zużycie na razie 7 kWh. Średnia 25,8. No ogrzewanie już na jedynkę musiałem dać, bo jednak na zewnątrz jest 7 stopni, a wyjeżdżaliśmy z dwóch i bateria też podniosła się. Podnosi się pomału i temperatura też była około 3 stopni temperatura baterii. Jak widzicie, jak na razie 91% baterii jest użyte. Te procenty też się zmieniają odnośnie jazdy, czy obciążenie, czy rekuperacja. I dalej lecimy. Ten zasięg się nie ma co patrzeć, bo to wróży z fusów. Przebyte 27,5 km, średnia prędkość. Także pierwsze wnioski, coś tam się chowa. Pierwsze wnioski takie, że po 20 km odzyskałem 50% rekuperacji dopiero. No niestety bateria nie przyjmuje prądu, to nie ma czym też hamować. Pieski już idą. Także my idziemy, gdzie teraz, dzieciaczki? Do schroniska. Do schroniska idziemy pieski powyprowadzać troszeczkę i później lecimy dalej testować maszynę. Dzieciapki przodem już pogoniły z dwoma małymi. Tam jest Foksia i Tosia. Tu mamy Bruno. Nawet dzisiaj pieski miały sesję fotograficzną najnowszą, żeby ktoś może adoptuje. Także ten to jest super gość. Powiem wam. Kiedyś może i jak będę miał już wszystko pogarniane, to może jakieś pieska też do siebie wezmę. Na razie to z tym moim łobuzem jest kupa roboty. Także co? Przechadzka i ciśniemy baterię dalej. Patrzcie jaki uparty. No. Zajechałem przy okazji i nie, tu go boli, bo tam ta dziura jest i przewody wystają. To tylko na chwilę testowo, nie? To full profesjonal. I przetniesz te przewody i będę musiał do ciebie jeździć i Proszę żebyś bardzo. Naprawiał. Proszę bardzo. Matko Boska Częstochowska, ja z nim nie wytrzymam. Tyle kroków będzie. I powiem wam jedno wam powiem. Chodź tu kurde, przeświadka. Że? Lepszego kolegi to w życiu nie miałem. A dziękuję. No, kurde. Ja też. I tym bardziej łatwiej mi go opierdalać. Ale ty dzisiaj tak samo. Patrz jak ja wyglądam. I ty mnie tak Ja się w gorzę, internety. jak już mnie denerwują, a tak to... A mnie już dawno denerwują, ale Bo patrz, my w ludzie. internety takiego mnie wrzucasz. Bo my ludzie, a nie takie wygłaskane, tam co nam pasuje, my ludzie i w temacie, nie? tak, no Po tak. prostu. Dobra, lecę dalej, bo dzisiaj baterię mówię nie zmęczę, jutro na pewno ją zmęczę i No właśnie, masz wydusić do końca. wydusić do końca. To ja do końca z powerbankami już muszę jechać, bo stanę na drodze po prostu i tyle. Nie, tak nie ma. Już ci tłumaczyłem. Tu dojedziesz. W promieniu 20 km dojedziesz za każdym razem. No ale ja będę dalej to dusił, kurde, na tych 20 nawet, nie? Żeby aż mi stanął zupełnie. Nie, jak będzie 10, Nie? szkoda ogniw. 10, Aha. 10, O, 10 no i jak będziesz po- miał ograniczenie mocy, No weź tu duś, ale nie, jednak nie duś. jak będziesz miał ograniczenie mocy do 10 kW, Aha. to już To się odpuść. zwijaj. To już To się odpuść. zwijaj, Tak, dobra. tak. To wokół wioski. No i dobra, I tak. lecimy dalej. Ja z tym człowiekiem nie wytrzymam normalnie. Gdzie? To jest ten złoty, srebrny klucz. Złoty, srebrny klucz. Przywieziony Pomału. O co chodzi z tym kluczem, bo ludzie nie wiedzą, a już słyszeli nieraz. po wymianie akumulatora trakcyjnego może być nieraz przydatny srebrny klucz. Znaczy my go nazwaliśmy już złoty, trzeba go Tak, przemalować. tak jest. Miał tutaj wisieć taki jako breloczek wisiorek. I tu, bo kurde, aha, no, dobra. słońce. Ten klucz może się przydać. On przyjechał w Nissanie, później jeździł w tym kangurku. On pozwolił Nissanowi dojechać do Kielc. Niekoniecznie pozwolił, ale to było tak, żeby dla bezpieczeństwa. No. Szczegóły niekoniecznie dla wszystkich. Ci, którzy tam u Pawła zrobią baterię, to tak, dostaną taki. No i teraz przekazanie kluczyka dla Ciebie, także proszę bardzo. Ale dalej nie wiadomo, do czego jest. Ale Co nie on możemy robi? tego nie powiedzieć. Możesz. Nie No to możemy tego. jaki sens ma przekazanie? To jest kluczyk bezpieczeństwa. Kluczyk bezpieczeństwa. Dodatkowy zasięg Chyba na... w głowę sobie nim puknąć i później Nie, na nogach, to może- żeby sobie wybić elektryka z głowy. Nie, to inaczej. Dodatkowy zasięg na 35 km awaryjny. No, no to i tyle. Jak przyjdzie czas, to się dowiecie. Dobra, ale ładny. No Spóźni.
No, oczywiście. No i to jest od Drozda, także on będzie krążył Aha. między bateriami. No to dobra, to jak ktoś, to następny musi sobie do mnie po kluczyk przyjechać. Oj Boże, dobra, jadę, bo kurde nie wytrzymam z tym człowiekiem. Zużycie 20 kWh. To już dzieciaki zawiozłem do domu, jeszcze sobie do sklepu podskoczyłem. I tak, pierwsze objawy właśnie świrowania to są też kangura. Ale dobra, no spokojnie. Mamy, o jak ładnie idzie do góry. Kurde, jakby to pokazać, żeby właśnie było widać. O, muszę przenieść ten wyświetlacz. Przed chwilą było SOC 35 prawie, no bo ja cały czas cisnę. Tutaj jak po bocznych drogach jadę, to cisnę mocno i ogniwa już potrafiły spaść nawet na 35,5 V, ale rozjazd, powiem wam, się trzyma 10 mV. Bateria się na troszkę zagrzała, mamy już 15 stopni baterii. Właśnie nie wiem, te alarmy zaraz się może od Huberta dowiem. Nie wiem, czy to już nie jest jakiś tam alarm. Muszę się dowiedzieć, o co z tymi alarmami jeszcze chodzi. I tak, 20 kWh zużycie. 22,1 średnia, także zaraz do dystansu to będzie pasowało. Zasięg od 10 km stwierdził, że już coś jest nie tak i się wykreskował, przebite 93,8, także widzicie, średnie do zużycia jest ok. Jak zrobię 100, to będę miał 22 kWh zużycia, a mówię, cisnę, nie żałuję ani trochę, nawet się z jakąś BM-ką ścigałem i się chłopak zdziwił delikatnie. I średnia prędkość 40 na godzinę, co no dużo po mieście jeżdżę. Także jak na razie elegancko. Ciśnięcie, stuwa jest jeszcze do spodu. No mi chodzi tak, by się udało te 150 km przyjechać właśnie w takich warunkach. Resztę dzisiaj będę cisnął, powiem wam, po nocy, bo muszę włączyć grzałki. I jeszcze go tak, no albo tutaj po tej drodze po prostu tam z powrotem but. No wchodzi największe obciążenie. Dobra. Idę do sklepu i chyba widzimy się przy następnym deptaniu. No jednak chyba tą baterię dzisiaj wyjeżdżę. Taki niewyraźny, bo noc. Małżonka wróciła z sesji, czy jak to tam się nazywa. To lecę. Także tak jak było, tak jest. Bateria, nawet powiem wam, nie wystygła za bardzo. Na zewnątrz jest teraz 1 stopień, także o to mi właśnie chodzi, żeby było dalej źle, a nie dobrze. Mamy 31%, 300, no 361 i 359 mamy ogniwa, także dalej rozjazd się trzyma elegancko, 20 mV, bateria 10 stopni, nie wystygła się powiem wam, nawet zdziwiłem. No i to wszystko, co tutaj się dzieje, że te kreski, tutaj cała reszta, to się normalnie dzieje. Tak jak Hubert mówi, i w Kangurze, i w Leafie, i w Nissanie, to co się właśnie przerabiało, tak się dzieje, bo ta ich elektronika po prostu tego nie ogarnia, to będzie wszystko w miarę ogarniane, poprawiane. A z tego mówił, że Kangur i tak najlepiej na to wszystko reaguje, ale tutaj cała reszta jest ok, także cisnę dalej, żeby no wiedzieć ile najmniej mogę przejechać. Jakby mi piec na przykład padł, bo jak ja odpaliłbym tutaj wybastę, to 200 km od tego nawet się nie zastanawiam, ale trzeba cisnąć. Dobra, lecimy. Dobra, ruszyłem, trochę ujechałem, but i widzę, że już 40 kW, 42 kW, także tak jak Hubert mówił, to jest pierwszy stopień, tak jak mu się ciśnie ochrony baterii, że tak powiem, bo to się dzieje. Jeśli tutaj na ogniwach widzicie, teraz jest po 5,5 V, tu jest 5,80 górne, dolne 5,70, jest ok, ale jak mu się przyciśnie, to już spada na 4,5 V, nawet, znaczy nie, na 3, teraz jest 3580 mV, źle mi się to po prostu mówi. Mamy 3,59 V, no, a spada na 3,4 V, także ogólnie poniżej 3,5 V spada, to się uruchamia właśnie ograniczenie. Ogólnie Kangur już tutaj nie dość, że tamte kreski były, to teraz ograniczenie zasięgu jeszcze wyskakuje. Ja te materiały też od razu do Huberta wysyłam, co to będzie w filmie.
żeby on sobie tam potwierdzał, nie potwierdzał, ale wszystko normalnie jedzie, także ja się nie patrzę, co tu mi się wyświetli, tylko patrzę się cały czas na wolty, czy tu, tak naprawdę. No jeszcze procenty mamy, 28% i ten woltomierz ma w miarę dobrze chodzić, także obserwuję dalej i jadę. No, chcę wam pokazać, jak ta wskazówka szybko reaguje po prostu do tego, co się zmienia na celach, po prostu do obciążenia baterii. Jaj, mi tutaj jeździ. Jechałem pod górkę i widzicie, już mi się rezerwa włączyła, bo doszło, no tak już poniżej po prostu tej kreski, ale patrzę tutaj na ogniwo, wszystko w porządku po prostu. Taka szybka jest reakcja teraz z tego urządzenia, że się włączyła rezerwa, zaczęło wszystko normalnie zapiszczała, ale wystarczy, że z tej górki wróciłem z powrotem i stanąłem, zobaczcie, i ta cała energia wraca, także tak to wygląda, że ja mu cisnę pod górkę specjalnie dalej, te 37 jeszcze kW mniej więcej jest i to ciągnie, nie ma problemu, ale tak jak jadę w ruchu ulicznym tutaj za autami, jeszcze nawet te 50 na godzinę czy 70, to ja używam tak do 25 kW, coś przyspieszyć do 30, także a to do wyprzedzenia i tak się nie nadaje ogólnie. O, tu jest za słaby silnik, także no, będzie wycieczka w środę na Rzeszów i będę już wtedy normalnie jechał i wtedy będzie to wszystko zupełnie inaczej wyglądać. Ale teraz właśnie trzeba to testy przerobić do oporu, że tak, ale spróbuję jeszcze tego, że tak powiem, Żyda zlikwidować. Czyli wyłączymy go i odpalimy jeszcze raz. Żeby on właśnie... O, a nie, już widzi, także to do Huberta wyślę, czego on go teraz pamięta, jeśli wskazówka wróciła. Może dłużej musi być wyłączona albo musi się uśpić. Także to wszystko jest, że tak powiem, na spokojnie. Dobra, dalej obcinanie mocy. Jak widzicie, ogrzewanie działa, bo 3 kW pobiera. I tak, może od początku teraz polecimy, bo już mi obcina do 30 kW. Tutaj spada już ogniwo, najniższe ogniwo już spada na 3,38 V. Jakoś tak, jak patrzyłem, mniej więcej patrzyłem w trakcie jazdy, bo teraz to wszystko się podnosiło, bo stoimy po prostu. I tak, słuchajcie, mamy tak średnie, widać, że się ciśnie 30 kWh. Przy 29 kWh już wrzuciło ograniczenie na 30 kW i przy normalnej jeździe, powiem wam, a może jeszcze ile się przejechało w ogóle, bo nie wiem. No, 130 km jest przejechane, średnia prędkość 37. I tak, dobra, to mamy średnie, nie, bo mnie cały czas muszę chwilowe widzieć. I tak, ten kto jeździł kangurem, to no, jednak tu się przyzwyczaiłem, bo te 55 kW i teraz trochę więcej mocy jest, bo jednak ciągnie, ale do tej stówki to te 3 sekundy dłużej po prostu się rozpędza i ja dalej tak cisnę tutaj po tych bocznych drogach, gdzie możliwość, to tak 9 dych trzymam i cały czas go cisnę. Także to spokojna jazda, to by te ogniwa o wiele lepiej reagowały, ale tu chodzi o ciśnięcie i tego będę powtarzał. Ciśniemy i ogrzewanie cały czas elektryczne chodzi. Także jadę dalej po prostu i tyle. No i na te nastawy to będzie tyle. Słuchajcie, tutaj już dół leci. Będę słabo to widać, a nie widać, tak, zobaczcie, ale mamy 3.4.1 i 3.3.9, także to przy postoju, nie, i przy włączonym ogrzewaniu. I nie ma rozjazdu, nawet jak cisnę, jeszcze dużego rozjazdu nie ma, także do 30-40 mV jest rozjazd, bateria się zagrzała, wszystko już na zerze. I tak, ograniczenie mam do 20 kW. No i objechałem, nie pamiętam ile było wcześniej, ale objechałem pętelkę taką tutaj, także mamy 140, o widzicie, 140 km przeleciane. Na scenę to będzie lepiej obserwować, średnia 38, także ja tutaj 7 dych tak sobie lecę. Jak już rozpędzę się na tych 20 kW, to te tonę 700 leci bez problemu tutaj po prostym żadnego. Średnia tak cały czas się trzyma. Powiem tak, 30 to jest takie pewne i później to 29-30 to jest takie pewne, że jeszcze jest 30 kW i się śmiga elegancko, później już się coraz więcej ograniczeń po prostu włącza, także teraz mamy 33 kWh, do domu dojadę, pewnie już będę jechał do domu, bo to ja już nie widzę sensu tutaj tego katować,
To jest jeszcze rezerwa taka, żeby dojechać, bo jeszcze mnie trzyma ograniczenie, a Huber mówi, że jak już 10 km mnie ograniczy, to jeszcze mam 5, żeby no, dojechać. Także zapasu jest. 38 nominał, 33, także 5 nam tu brakuje, do 35 pewnie bez niczego by jeszcze to wyciągnął, tylko już mamy wszystkie te pipczałki, nie pipczałki i całą resztę. Także tak to wygląda. I powiem wam, jak na takie ciśnięcie, na takie warunki, 140 km. Także ja już w zimie bez problemu wybastu zapinam i przy normalnej jeździe 200 robię bez żadnego problemu. A w lecie, jak ogniwa dostaną temperaturę też, będą miały około 30 stopni, to te 300 jest w zasięgu do gry. Trzeba jechać do domu. Dobra, nie wiem, czy mnie widać, czy mnie nie widać. Chyba mnie nie widać. A, widać mnie. Także tyle, koniec testu, bo jak go cisnę, już mi 17 kW obcina. Niestety góra 2,8 V, dół 2,4 V, także o, już tyle, 10, tyle. Już się wszystkie ograniczenia pouruchomiały. Także ja sobie spokojnie zjadę. Jak odpuściłem od razu 3,2, 3,1 V. Elegancko, tylko przy ciśnięciu, nie? O to chodzi, jeszcze jest ogrzewanie włączone. Pamiętajmy, że jak jest ograniczenie 20 kW, to on ma 17 mocy, bo 3 kW bierze ten, jak to się nazywa, ogrzewanie. Także, o, teraz to lecę spokojnie. A już do 10. No nie, jeszcze jest 17 kW. Nie, jeszcze jest moc. Jeszcze jak chwilę da mu się odetchnąć, to jeszcze dalej, bo tu jednak jest tej kawał baterii i ona sobie z tym, słuchajcie, radzi. Ale powiem wam, nie jest źle. Pozabezpieczany jest, żeby jej szlak po prostu nie trafił. I tak mamy 36 kWh już, a 38 nominał, także prawie całą baterię ja jadę, cały czas jadę. Słabszy, bo to jest tak zrobione, żeby zabezpieczyć, żeby baterii po prostu nie zniszczyć. I da się. Tutaj jak się po prostej bujnąłem pod górkę, tam mam na wzdół taką większą górkę, powiedziałem, z tam kilowatami 70 na godzinę wyjeżdżałem. Z góry się bujnąłem, jak leciałem 9 dych i cały czas cisnąłem, cały czas prędkość szła elegancko. Dobra, teraz już wioską co do domu na spokojnie wrócę. Także 36 kWh, jak już jest wskoczone, to na pewno już idzie 37, że tak powiem. 23,3 średnia spalanie, czyli tak z grzałkami wychodzi takie po prostu spalanie cały czas. I tutaj te zasięgi padły 156 km, 160 bym zrobił jeszcze tym bez niczego, na takiej szarpaniu, na takim mordowaniu, czyli 300 jest zasięgu bez żadnego problemu, tylko warunki oczywiście, STC, jakże tak powiem, i średnia prędkość 40 na godzinę. No to niech sobie ktoś pojeździ w miejskim ruchu, to będzie miał średnią prędkość 20 na godzinę wtedy pewnie. Trzeba gonić, żeby taką średnią mniej więcej utrzymać na takim odcinku. Jak dla mnie elegancko. No tej końcówki się trochę bałem. Mnie to tam piszenie nie przeszkadza. Ogólnie i tak trasy będę miał ustawione pod 200 km. Ja mam najdłuższą chyba 200 km, mówię, jadąc na piecu bez niczego, a widzę, że 36 wyciągnięte i jeszcze, a teraz jak delikatnie jadę, no to mi to, no już jest 2,9, 2,6 ogniwa, no niestety poleciało wszystko w dół, także od razu jak zajadę, to ładowarkę zapinam, żeby po prostu bateria złapała oddech i zobaczymy, ile to nie wejdzie. Zostało wyciągnięte, zajeżdżam pod domek i hop, dobra, nawet nie było źle, test się fajnie, jestem zadowolony bardzo. Tutaj cudów nie ma co oszukiwać, słuchajcie, to nie jest kosmiczna technologia ani nic, tylko trzeba podejść z głową, a nie, że tutaj limity wszystko pościągać i zaorać baterię chwila, moment, nie? Dobra, podjeżdżamy. O, jeszcze sobie ogrzewanie chodzi, pipczałka pipczy. I tak, o, jak stanąłem, góra ogniwa jest 3 kW, cały czas mam poboru na grzałkach. Góra ogniwa jest 3, a to już mi przestań, 3,02, dół ogniwa jest 2,84. Jak wyłączę grzałki, muszę poczekać, aż mi się tutaj aktualne zmniejszy. Dobra, wyłączamy grzałeczkę, bo ja przeważnie na piecu będę leciał. W takiej sytuacji już dawno by piec chodził. Mamy plus 1 kW, już momencik jeszcze, chyba musi chwilę, o jest 0 i odpuściły
306, 289. One pewnie jeszcze troszeczkę by odbiły delikatnie. O, już rośnie do góry. 307, 29. Już się wszystko ładnie wyrównuje. I o to właśnie, słuchajcie, chodzi, że jeszcze nawet te 10 kW ograniczenia i jeszcze by sobie jechał. I to tak ma być właśnie zrobione. A resztę będziemy już na bieżąco. Ja jestem zadowolony bardzo. Test się udał. Tak jak mówię, 36 już wam pokazuję. A może się przełączę. Znaczy, a nie, z drugiej strony to przecież mogę. Co ja? Z pierwszej łapanki, że tak powiem. Tylko w pionie muszę cały czas nagrywać. I dobra, jak widzicie, zużycie 36 kWh. Tutaj nam już do góry milivolty lecą, wszystko. Bateria 20 stopni zagrzała się. No już się ogniwa grzeją niestety. Także to jest testowo i ewentualnie jak trzeba będzie. Wiem, że mam tą rezerwę i nie zawaham się jej użyć, jeśli będzie taka potrzeba. Średnie, słuchajcie, pyk. Ciekawe, czy się ten zasięg zresetuje, później coś sobie pomyśli. 157, 160 km przejechane, średnia 34. Także elegancko. Zapinam ładowarkę i ładujemy. Dobra. Ładnie zamrugał. Zapięty. Teraz zobaczymy, ile wciągnie. Max idzie ile może. 15,8 ampera, czyli 3,6, 3,55 kW idzie elegancko. Dobra. To co? Oj, ciemno. Ani tak, ani tak. Do jutra. Ale fajnie. Tak. Toaletka poranna, puciu w śniegu. Ty to jesteś, łobuz. Dobra, dzień dobry. Słuchajcie, 9,5 godziny. 36. No to on 3,7 kW pcha. Albo jakoś liczy dziwnie. Jak będzie 10 godzin, to wyjdzie 37 kWh. Może przez to napięcie prawie 240 V. No ale dobra. Halo, słucham. To mnie źle. Uraz. Dobra, mamy 36,5 wsadzone. Uciekaj. Nie skacz. Idź, szukaj, gdzie piłka. Gdzie piłka? Dawaj. Szukaj. Gryź po rękach. I tak. No. 100% praktycznie naładowania. Ale jeszcze idzie, bo tutaj też tego wszystkiego się uczy. Ja się tego uczę i w ogóle o alarmy. Te alarmy to chyba są od stopniów rozładowania i w ogóle. O, zapomniałem się Huberta zapytać. Także tak. I tutaj co nam pokaże w ogóle z ciekawości. Cyku pyku. Pokaże, że się ładuje. To na pewno. I odłącz kabel, nie ma potrzeby. Zasięg 120 pokazuje nam teraz. Do tego co przeliczył. No. Także ten zasięg to jest no cudowne tutaj. No, to co się dzieje, nie? To będzie wszystko do zweryfikowania. Dobra. O, uraz. Ładujemy do pełna i kończymy ten materiał pewnie. No i się wreszcie naładował. Teraz go otworzyłem, to się jeszcze aktywował i tam 0,03 ampera co jeszcze dobija. Ale ogólnie ładowarka pokazuje 43 kWh. A aplikacja pokazuje, musimy odliczyć, to jest wczoraj taki słupeczek, co jeszcze tam coś dobijałem. Aplikacja nam pokazuje, joj, bo się zakręciłem, 43,4, tak? 43,4, bo tutaj o tych 44 trzeba odliczyć te 0,6 kWh. Zobaczcie, to mnie zaciekawiło pobór. 3,7 kW. O, 3,66. A z rana chyba napięcie skoczyło na sieci, bo coś dalej. 3,72 kW nawet na godzinę szło. Także cisnął cały czas. Wtyczka, bo to jest jednofazowa ładowarka. Ani się tutaj nie grzało nigdzie, ani na kablach, także elegancko. I co? Idziemy do auta. Jakoś to w miarę podsumować. Zimno. 0 na polu. 0. Temperatura baterii 10 stopni trzyma.
Wszystko mamy, ogniwka, tak jak na starcie, bardzo ładnie. Z tego co Uber mówi, jeszcze wyżej można go ładować. Ale na razie to jest wszystko ustawione bezpiecznie. A jak widzicie, na ustawieniach bezpiecznych zużycie 36 kWh. Tak, to jest wszystko z wczoraj. I zobaczcie, zasięg nawet 180 pokazało, czyli przybyte było no prawie 160, 157. Ciekawe, czy on sobie teraz to doliczył. Także powiem wam teraz, jak na siebie. Do środy nie będę resetował, bo już tutaj na wskazówkę wszystko wiem. Nie będę obserwował ten zasięg, czy on zaczął się uczyć po prostu, czy dalej głupoty pokazuje. Z tego co chłopaki mówią, że raczej będzie dalej głupoty pokazywał. No i tak, podsumowanie. Wymiana, bateria nominał 38, 36 wyciągnięte. I jeszcze by wyciągnął spokojną jazdą. Troszeczkę te ogniwa leciały w dół. Huberta zastanowiło, ale mówię, że może przekładanie na przekładnikach. Bo jak ja bym zszedł do 2,4 V już tam mierzy, co sobie układ mierzy gdzieś, to silnik powinien stanąć. Także nie wiadomo, czy średnio łapie, czy coś. To wszystko jest, dlatego ja robię testy, pokazuję, nagrywam. Oni tak sobie jeszcze później przyjeżdżają, wpinają, sprawdzają te wszystkie SC dodatkowo. Bo bateria tak naprawdę po pierwszym pełnym naładowaniu, rozładowaniu jest takim i prawdziwej jeździe to jest, że tak powiem, na dotarciu, nie? I ja jestem bardzo zadowolony, jest bardzo fajnie. Teraz zaczynamy już normalną jazdę. Bez katowania, tylko normalna jazda i tych kilometrów będzie tylko więcej na piecyku. Znaczy tutaj wokół komina, powiem wam, wszędzie na grzałka będę jeździł, bo jednak jak mi średnio tam, jak jeżdżę na wybasto wodnym i litrę na 100 km mi tego paliwa tak średnio przepala, a jak się jeszcze jeździ wokół komina troszeczkę więcej, no to kurde, a tutaj wtedy mam coś 18 kWh, a tak mam zużycie, ile tutaj mam, tak nawet teraz na grzałka jeździłem, około 24, czyli 6 kWh. To mi mniej więcej wychodzi, jakbym miał prąd kupić, mniej więcej cynowo na jedno, a tutaj już prąd mam swój, to wolę cisnąć na grzałkach i na swoim prądzie, niż do tego paliwa dokładać. Pies i tak od czasu do czasu trzeba przepalić, żeby działał, ale tak to jest na plus. Także już zasięgi są, już by człowiek chciał więcej, już by tam więcej. Tylko no mówię, dla mnie te 200 km to na razie mam największą trasę, a tak to nie mam takich tras długich. I z tego co widzę, to nawet w zimie to obskoczę bez problemu. Ewentualnie mogę tam do kolegi zajechać na kawkę na godzinę, który zaprasza zawsze, się podładuje. Przez godzinę ja sobie tam 20 km naładuję bez problemu przy tej prędkości ładowania i będzie. Także test uważam, przekładka, test i cała reszta uważam za udany. Resztę testów na pewno filmy będą jeszcze właśnie jak to już w normalnym użytkowaniu. No i w opisie filmu standardowo wszystko do Pawła dane, bo to już jest Pawła bajka, teraz Paweł się, że tak powiem, musi z telefonami, innymi rzeczami użerać. Z tego co się dowiedziałem, że tydzień na biuro poszedł telefon ostatnio od Sławka, jak wszystkim myśmy numer dali, to tam ludzie wydzwaniali, a nie do niego, tam nikt nie wiedział o co chodzi, ale to wszystko już zostało ogarnięte, także będzie i oficjalna strona z cennikiem wymiany baterii z całą resztą, czyli na dzień dzisiejszy jest już, że tak powiem, w ofercie jest Kangur, Kia Soul, chyba tej pierwszej generacji, pierwszej albo drugiej może, wiem tyle co założyli też właśnie 38 kWh baterię. Leafy tam, Nissany Leafy to idą jeden za drugim, no Nissan NV200, tak jak Huberta też już zrobiony, testowany, Tesla też jest grzebana, także już coraz więcej na EV Workshop jest ogarniane u Pawła, także podziękował chłopaki Hubertowi za pomoc, przykładkę, Pawłowi za przerobienie baterii. Ja sobie dziękuję za testy i co? Lecimy z tematem dalej, bo tematów jak widzicie na kanale nie brakuje, a roboty coraz więcej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Do następnego.